Cześć, witam Was Energik, trochę w ten ponurawy poranek, niestety, jakoś za oknem deszczowo, akurat w sam raz do opowiedzenia o grze, którą dzisiaj dla Was przygotowałem. Blood Omen Legacy of Kain. Zapewne, mam nadzieję, że większość z Was zdążyła się zapoznać już z którąś częścią ze świata Nosgoth. Mógł to być Soul River 1 lub 2, bądź ostatnio wydane, najnowsza część, że tak powiem, Legacy of Kain Defiance. Wszystkie te gry łączy postać Kaina. Raz on jest postacią pozytywną, raz on jest postacią negatywną. Jednakże dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o pierwszej grze, która zapoczątkowała całą sagę o Kainie i o świecie Nosgoth. Jest to Blood Omen Legacy of Kain. Niestety pudełko, jak widzicie, mam troszkę styrane, wiele przeszło. Legacy of Kain jest grą, można powiedzieć, że RPG. Jest to taki RPG jak Diablo, trochę taki hack and slash i nie da się ukryć, że ta gra była na grze Diablo troszkę wzorowana. Jednakże w odróżnieniu od Diablo, gdzie fabuła może nie była jakoś za bardzo rozbudowana i same miejscówki też nie było za bardzo rozbudowane, bo mieliśmy tylko miasteczko Tristram i właściwie podziemia. Natomiast Legacy of Kain autorzy Crystal Dynamics poszło troszkę dalej, rozwinęło tą ideę, zbudowało bardzo duży świat, stworzyło naprawdę fantastyczne postacie, no i oczywiście zaczęło to całe uniwersum po tej grze jakby samo funkcjonować. Sama gra Crystal Dynamics znana jest z takiej starej gry Gex, przy takiej zręcznościówki, gdzie chodziło się takim jaszczurem, ale nie jest to w sumie za bardzo istotne. Blood Omen Legacy of Kain wrzuca nas w buty tytułowego Kaina. Na samym początku gry jest on szlachcicem mieszkającym w mieście Corhagen i właściwie na samym początku gry zaraz giniemy zabici przez bandytów. Jednak Kain dostaje drugą szansę i może powrócić z martwych, jednakże w postaci wampira i od tej pory całym siłą napędową naszego Kaina jest chęć zemsty na oprawcach, jednakże z potem dochodzi jeszcze uratowanie świata Nosgoth, ponieważ Kain jest taką postacią, można powiedzieć, troszkę tragiczną i na początku nie za bardzo go tam interesuje ratowanie świata, on głównie chce się zemścić na tych, którzy pozbawili go życia, natomiast później zaczyna jakby coraz bardziej doświadczać losu krainy Nosgoth i po jakimś czasie oczywiście zaczyna o tę swoją krainę walczyć. Sama fabuła jest dosyć fajnie napisana. Mamy wampiry, mamy różne rasy, mamy tutaj paradoks czasowy, który też się w pewnym momencie zdarza, także muszę przyznać, że ta fabuła jest bardzo sprytnie rozpisana i może się podobać. Nie ma co prawda, właściwie nie ma w ogóle, słuchajcie, jakichś czytania, jakichś ksiąg, tak jak na przykład są w seriach The Elder Scrolls, gdzie tych ksiąg mamy multum i oczywiście każda po 50 stron. Nikomu się tego nie chce czytać, chociaż wiem, że niektórzy czytają. Ale tutaj tego nie mamy. Wszystko, cała historia opowiedziana jest poprzez dialogi, no i jak i poprzez scenki filmowe. Gra została wydana na jednej płycie. Telefon mi się sprzęga, nie wiem czy słyszycie. Gra została wydana na jednej płycie i w tamtym czasie, gdy ta gra się pokazała, powiem szczerze, że już wtedy, a wyszła ona, słuchajcie, w 1996 roku, już wtedy robiła dosyć dobre wrażenie. Oczywiście gra nie jest w ogóle trójwymiarowa. Wszystko w tej grze jest oparte na sprite'ach. Widok jest taki lekko z góry. I właściwie można powiedzieć, że jest to taki relikt. Ta gra była reliktem przeszłości, ponieważ w 1996 roku już powoli zaczęły się, właściwie to już powoli, już dosyć potężnie zaczęła się rozwijać grafika trójwymiarowa, natomiast autorzy postanowili na typową grafikę sprite'ową. Dzięki temu gra nie miała zbyt dużych wymagań. Wyglądała bardzo dobrze, można było ją włączyć w podwyższonej rozdzielczości i ogólnie grało się w to bardzo dobrze. Kochani, czy fajnie mi się to grało? Powiem Wam, że jak
zabierałem. Znaczy ten gameplay miał powstać już wiele miesięcy wcześniej, jednakże wiedziałem, że Legacy of Kain jest grą dosyć długą. Miałem w pamięci jeszcze pierwszy raz, gdy przeszedłem, a było to, słuchajcie, w 96 roku, ale nadal pamiętałem, że ta gra była dosyć długa i no może nie tyle trudna, ale długa i wymagająca i jakoś nie mogłem się zebrać, żeby właśnie ten gameplay zrobić. I nie tak dawno mówię, dobra, sprawdzę tego Kaina. Powiem Wam, że nawet chciałem troszkę oszukać i nie przechodzić jej do końca, tylko przejść jakiś fragment, porobić gameplaye i Wam o niej opowiedzieć. Ale powiem Wam szczerze, że tak mnie wciągnęła ta historia, że skończyłem ją całą, właściwie odkładając nawet Resident Evil Revelation, które mam aktualnie. Odłożyłem je na bok i postanowiłem tyrać w Kaina. Naprawdę gra potrafi nieziemsko wciągnąć. Jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawie zarysowana. Poza tym dotyczy też tematu wampiryzmu, który w jakiś sposób też mnie interesuje. Czytałem sporo książek o wampirach, m.in. kultowego Drakule, Brama Stokera. I sam temat wampiryzmu jest dla mnie dosyć taki interesujący. Staram się, jakoś może teraz już mniej, ale kiedyś się tym bardziej interesowałem. Czytałem właśnie książki o wampirach. A propos tutaj taki mały sidetrack, jedną według mnie z najlepszych książek o wampirach, najlepiej gdzie jest wytłumaczona idea wampiryzmu, jest Nekroskop Briana Lumleya. Pamiętam, że czytałem to w liceum, no pewnie teraz już jakbym przeczytał, to już bym stwierdził, że jest to gra faktycznie taka dla nastolatków, książka dla nastolatków, ale tam było jakoś to sprytnie opowiedziane, sama idea wampiryzmu, że to nie był jakiś tam, że to był jakiś symbiot, który się łączył. No fajnie to było rozwiązane, w każdym razie jeżeli jesteście zainteresowani, polecam przeczytać chociaż pierwszą część Brian Lumley Nekroskop. No ale wróćmy do Legacy of Kain. Pomimo, że tutaj napis głosi, że jest to epic role-playing game, nie ma tu zbyt wielu elementów role-playingowych. No zbieramy lepsze bronie, których mamy tam, nie wiem, z 6 i mamy lepsze zbroje, rozwijamy jego magię, ale nie są to dane oparte na statystykach. Nie mamy za bardzo kontroli nad tym, co chcemy rozwijać w naszym bohaterze. Jest to z góry przypisane, także no, muszę przyznać, że no, to role-playing to jest zbyt duże słowo dla tej gry i myślę, że to bardziej pasuje właśnie typowy hack and slash. Sam Kain porusza się po całej krainie na piechotę. Oczywiście możemy zamienić się w wilka, możemy zamienić się w mgłę, możemy zamienić się w nietoperze. Jednakże większość czasu przemierzamy na piechotę. Kraina jest bardzo duża, jest sporo królestw, odwiedzamy, jest sporo ras. No i oczywiście większość gry to oczywiście walka. Kain, jak oczywiście każdy wampir, może wysysać krew, która dodaje mu energii. Całkiem sprytnie to wszystko zostało pomyślane. Na przykład w zamku naszego Kaina trzyma on dziewczyny i jakichś tam ludzi przykutych do ścian, z których może właśnie pożywiać się krwią, często właśnie spotykany motyw. Oprócz tego ma różne magiczne sztuczki, które może rzucać czary, może przejmować kontrolę czasami nad wrogami, może, tak jak mówiłem wcześniej, zamieniać się. Oprócz tego może używać różnych przedmiotów, które znajdzie. A to jedne dają mu więcej magii, a to inne zabijają od razu. No takie różne rzeczy, które można spotkać w większości takich właściwie gier hack and slashowych i myślę, że nie pamiętam już dokładnie pierwszej części Diablo, ale jeszcze taka ciekawostka, jeden z przeciwników w Legacy of Kain bardzo przypomina Diablo. Takie czerwone demony, właściwie tylko się różnią, no, nawet nie wiem, czy Diablo był w pierwszej części czerwony, czy niebieski, ale bardzo przypomina Diablo i chyba nie wiem, czy tam nie było plagiatu. No ale abstrahując od tego, gra jest naprawdę fantastyczna i potrafi wciągnąć na długie godziny. Co ciekawe, wyszły jeszcze oczywiście 4 części Legacy of Kain. Kolejną częścią jest Blood Omen 2. Gra już także sterujemy Kainem całkowicie w trójwymiarze. Już opowiem o tej grze kiedy indziej, bo nie jest to za dobra gra. Następnie wyszła trzecia część, która była jedną z lepszych części, mianowicie Soul River. I w Soul Riverze Kain jest pokazany jako główny zły, tak naprawdę. Tutaj jest postacią, no można powiedzieć, pozytywną. W Soul River jest postacią negatywną. Następnie wyszła jeszcze lepsza część Soul River 2. No i ostatnia Legacy of Kain Defiance, gdzie sterowaliśmy i Razielem z Soul Rivera, no i z Kainem z Blood Omen. Wszystkie te gry, mam nadzieję, pojawią się w To Było Grane.
Aczkolwiek nie wiem, czy po kolei, pewnie nie, bo jakoś mnie nie zbyt zachęca granie w Blood Omena 2, bo ta gra jest dosyć słaba. Także myślę, że w jakimś tam odstępie czasu na pewno się te gry pojawią, także mam nadzieję, że będziecie tym zainteresowani. Sam świat Nosgoth, tak jak mówię, bardzo interesujący. No dobrze, zobaczmy, co mamy w pudełku. W moim styranym pudełku. W środku, słuchajcie, ponieważ jest to wersja amerykańska, mamy grę, oczywiście, z płytą. Nic w sumie interesującego. No i mamy, słuchajcie, instrukcję. Instrukcję w sumie, w której nie ma nic ciekawego, zwykła na białym papierze. Co ciekawe, w wersji brytyjskiej Legacy of Kain jest cała mapa świata Nosgoth. Bardzo duża mapa, nie wiem, chyba metr na pół metra, naprawdę potężna mapa. Coś chyba jak w Ekstatyce 2, ale niestety nie dane mi jest tą grę w ogóle zdobyć. Sama gra Legacy of Kain dosyć rzadko spotykana, ponieważ jest to już stary produkt i jeżeli gdzieś się pojawi, no to jego cena jest dosyć wysoka. Łatwiej zdobyć kolejne części, właściwie już od Blood Omen 2 po Soul Reavery i Defiance można zdobyć za niewielką cenę. Kochani, na koniec, czy grać w Legacy of Kain? Myślę, że tak, bo jest to dosyć ciekawa gra. Właściwie no, można powiedzieć początki świata Nosgoth opowiedziane przez autorów potem znalazły rozwinięcie i w Defiance i w Soul Reaverze, także myślę, że warto zapoznać się z oryginałem, bo jest to gra diametralnie różna od tych następnych części. Myślę, że mogę ją z czystym sumieniem polecić, chociaż grafika może nie jest porażająca, ale nie jest zła, nie odrzuca, ale przede wszystkim wciąga. Jeżeli podobał Wam się Diablo i spędziliście w lochach pod Tristam masę czasu, polecam Wam jak najbardziej Legacy of Kain, na pewno też Wam się spodoba. Przy czym tutaj jest właśnie więcej przygody, więcej jakichś takich odwiedzania różnych tajemniczych lochów, jakichś tam jaskiń, znajdowania kolejnych części nowej zbroi, także jest tego więcej, myślę, że bardziej to wciąga. Nie wiem, czy jest na GOG Legacy of Kain. Dodatkowo jest specjalny fanowski patch, który pozwala uruchomić grę spod Windowsa 7. Nie zmienia on tam zbyt wiele, właściwie zmienia tylko to, że on się odpali, że gra się uruchomi spod Windows 7. I słuchajcie, Rosjanie, nie wiem czy to już wyszło czy nie, zaczęli robić remake Legacy of Kain całkowicie w trójwymiarze na engine chyba Quake'a 1. Widziałem filmik na YouTubie z tego. Wygląda to fajnie, aczkolwiek tam jest chyba na razie tylko jeden poziom i nie wiadomo czy to już umarł ten projekt czy nie, ale wygląda to fajnie, faktycznie usprawnia jakby grafikę i w sumie ciekawe by było jakby to skończyli, no ale niestety nie wiem czy jak tam się losy tego toczą, nie za bardzo w to wnikałem. Tak czy tak polecam Wam Legacy of Kain jako pierwszą część sagi o świecie Nosgoth. No i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w kolejnych częściach, opowiem Wam o kolejnych częściach, no i oczywiście zajmiemy się nimi po kolei. To tyle. Pozdrawiam Was Energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć!